Znajdź swojego instruktora doskonałego. Witajcie kochani bardzo serdecznie. Dzisiejszy odcinek ma na celu pomóc Wam w wytrwanie w postanowieniu takim, że zaczęliście chodzić z kijami bądź chcecie rozpocząć chodzić z kijami już niebawem, ponieważ już niebawem jest wiosna, pierwsze promienie słońca i postanowiliście, tak, to jest ten czas, zaczynam chodzić z kijami. I oczywiście również dla instruktorów to jest odcinek, którzy mogą po prostu zobaczyć, na co ludzie zwracają uwagę i co jest istotne w tej roli instruktora. Tak więc i dla osób początkujących będzie to na pewno wartościowy odcinek, mam nadzieję taką, i dla osób, które są już instruktorami, trenerami, o tym, żeby jak najbardziej zbudować grupę zadowolonych osób. Tak więc na samym początku oczywiście bardzo gratuluję tej decyzji, że chcecie chodzić z kijami, że chcecie w tym uczestniczyć, w tej przygodzie. Tak więc przeogromne gratulacje. I teraz jak sprawdzić, jak zobaczyć, czy jesteście pod dobrymi skrzydłami, pod dobrą opieką, dobrego trenera odpowiedniego, który będzie Was motywował, będzie Was wspierał i tak naprawdę będzie to robił w takim duchu prozdrowotnym również. I oczywiście, żebyście pozostali w tym jak najdłużej. No dobrze, tak więc w pierwszej kolejności, i to jest tak naprawdę oczywiste, ale o tym powiem, zobaczcie, kiedy są prowadzone zajęcia. One oczywiście muszą być prowadzone tak, żeby Tobie to odpowiadało. I nie na ten tylko czas, kiedy na przykład teraz sobie myślisz, fajnie byłoby chodzić na treningi w weekendy, ale podejmij tą decyzję świadomie na cały rok, bo tak naprawdę zajęcia Nordic Walking w dobrych grupach są prowadzone przez cały rok, niezależnie od sezonu. Czasami są króciutkie przerwy, powiedzmy tydzień, dwutygodniowe, ale ogólnie są cały czas. Tak więc zobacz, czy na przykład jeśli rozpoczniesz treningi w weekendy, a za chwileczkę rozpocznie się na przykład sezon działkowy i cały weekend jesteś na działce, czy to będzie dla Ciebie w porządku. Zawsze możesz również dopytać, czy na przykład treningi będą również prowadzone w czasie tygodnia. W drugą stronę tak samo. Czyli jeśli na przykład zaczynasz sobie treningi w tygodniu, ale nie dajesz rady, bo czasami jest tak, że mamy w tygodniu bardzo dużo różnych obowiązków związanych chociażby na przykład z dziećmi, bądź musicie się kimś opiekować i tak dalej i po prostu nie dajecie rady w tym tygodniu, a właśnie w weekend macie ten czas. Tak więc pierwsza sprawa, żebyście wytrwali na pewno w Waszym postanowieniu, to jest to, żebyście sobie dobrali odpowiedni czas trwania treningu. Większość treningów trwa około godzinki, bądź półtorej godzinki, bądź 2 godzinki, jeśli to są takie trasy rozłożone. I myślę, że większość z Was jest w stanie sobie taki czas zarezerwować. Kolejna rzecz, kolejna ważna, istotna rzecz dla Ciebie i dla Twojego zdrowia, to jest to, żeby zapytać bądź zobaczyć, gdzie te treningi są prowadzone. Gdzie? Czy one są w lesie, na jakichś polnych ścieżkach, na miękkich terenach, tak żeby po prostu Twoje stawy były jak najbardziej chronione, czy na przykład są to zajęcia, które są prowadzone po betonie, po asfalcie, gdzieś wzdłuż jakichś ulic, szybkiego ruchu, to tutaj wiadomo, że jeśli masz oczywiście taką możliwość, to raczej staraj się nawet trochę podjechać dalej. Jeśli trochę dalej jest grupa, gdzie są zajęcia prowadzone w lesie bądź na jakiejś polanie, ale na terenach miękkich, niż bliżej Twojego domu, ale niestety jest to asfalt bądź beton. Pamiętaj,
że ogólnie nie powinno się chodzić po betonie i po asfalcie i to jeszcze jest taka sprawa, zobacz, czy przy Twoich kijach nie ma bucików, bo bardzo często widzimy nawet osoby, które spacerują sobie w lesie, że mają te buciki na końcówkach swoich kijów, więc zdejmij te buciki i zobaczysz, że od razu lepiej będzie Ci się chodziło. Kolejna sprawa to jest to, czy przy danej grupie są prowadzone szkolenia prawidłowej techniki Nordic Walking, bądź czy na przykład na zajęciach jak pójdziesz, to są dodatkowi instruktorzy, bądź instruktor dodatkowy dla osób, które zaczynają swoją przygodę z kijami. Czyli żeby po prostu nauczyć te osoby prawidłowej techniki, ponieważ naprawdę jest to istotne i ciężko jest przy grupie, która chodzi już od jakiegoś czasu, jest zaawansowana, to naprawdę trudno jest, jeśli na zajęciach jest taka różnorodność osób, że niektórzy są pierwszy raz, niektórzy są 40 raz, bądź chodzą kilka lat. Naprawdę, jeśli to nie jest podzielone, to jest to z niekorzyścią tak naprawdę dla wszystkich, ponieważ osoby, które są pierwszy raz, one czują się troszkę zagubione i wiedzą, że jakby trener, znaczy może nie wiedzą, ale tak powinno być, trener powinien zwracać na nich główną uwagę, żeby się nauczyły prawidłowo chodzić. Pamiętajcie, że jeśli na samym początku zaczniecie chodzić nieprawidłowo, to później wpadniecie w taki nawyk chodzenia nieprawidłową techniką, którą o wiele gorzej będzie Wam, że tak powiem, wykrzewić, później to zmienić, niż jeśli zaczniecie od razu prawidłowo. Dlatego naprawdę bardzo ważne jest, żebyście na samym początku zobaczyli, nauczyli się prawidłowej techniki, żebyście zobaczyli, o co chodzi, żebyście to poczuli, a nie żebyście musieli po prostu nadążać za grupą, która już chodzi od wielu lat, no bo tak naprawdę to nie będzie dla Was tak z korzyścią. Z drugiej strony osoby, które są w takiej grupie już zaawansowane, dla nich to też nie jest korzyść, ponieważ one zamiast się rozwijać dalej, dodawać do tego treningu jakieś kolejne ćwiczenia doskonalące, bądź wzmacniające, bądź szybkość, bądź jakieś górki, no to one cały czas muszą chodzić w tom i z powrotem i patrzeć, jak wygląda sytuacja z osobami, które są na początku drogi. No i dla instruktora to też nie jest łatwe, uwierzcie, ponieważ chodzi w tom i z powrotem, albo się koncentruje na jednej grupie, albo na drugiej, albo po prostu nie do końca wie, o co chodzi. Dlatego dobrym pomysłem jest to, że jest zupełnie inna godzina, bądź na przykład po Waszej grupie regularnej jest godzina, 1,5 godziny zajęć dla osób zupełnie, które rozpoczynają ćwiczenia, rozpoczynają ten trening z kijami, no i potem one już mogą spokojnie od kolejnego tygodnia dołączyć do tej grupy regularnej i tak, to jest też dla Was wskazówka. Uważajcie, bo są różni oczywiście instruktorzy i jeśli ktoś mówi Wam, że potrzebujecie 10 zajęć, żeby się nauczyć prawidłowej techniki, no to najprawdopodobniej coś tam jest nie tak. Jeśli jest dobry instruktor, to tak naprawdę 1-2 zajęcia, zależy od Waszej trochę koordynacji, ale to od Was zależy tak naprawdę, nie od instruktora. Może od instruktora też, jeśli jest dobry bądź jest kiepski. Dobry instruktor powinien normalną osobę nauczyć prawidłowej techniki na jednych zajęciach i to wcale nie muszą być indywidualne zajęcia. I nawet tutaj podpowiedź, łatwiej tak naprawdę będzie Wam nauczyć się prawidłowej techniki w grupie, nie na indywidualnych zajęciach, bo wtedy często ludzie odczuwają taką delikatną presję, że cały czas jednak ten instruktor na nich patrzy. A jeśli jesteście w grupie, ale nie za dużej grupie, takiej do 10 osób, no to wtedy i każdy jest odpowiednio przypilnowany z tą techniką, ale też nie odczuwa takiego ciągłego patrzenia instruktora, tak więc też dochodzi do tej techniki
na luzie, ponieważ jak ktoś się tak denerwuje i spina, no to wtedy nawet często jest tak, że chodzi na misia, czyli prawa ręka, lewa noga i myśli o tym i ciężko po prostu mu z tego wyjść, a jeśli jest troszkę dopilnowany, ale czasami też zostawiony tak samemu sobie, aby samemu też dochodził do tej techniki, no to jest mu tak naprawdę łatwiej. Dlatego szkolenie bądź osoba dedykowana tylko dla osób początkujących na zajęciach to jest bardzo dobry zwyczaj, więc jeśli spotkaliście się na takich instruktorów bądź na takie zajęcia, to na pewno to jest dobra droga, więc nie denerwujcie się, że musicie osobno gdzieś tam przychodzić, tylko właśnie cieszcie się, ponieważ to jest bardziej potraktowane właśnie poważnie z plusem tak naprawdę dla Was i dla wszystkich. Kolejna sprawa to jest to, w jakim wieku są osoby na grupie, albo nawet może nie tyle w jakim wieku, ale jaki jest ich stopień wytrenowania oraz jakie są ich cele. Bo tak naprawdę, jeśli Twoim celem jest po prostu wyjść z domu i się poruszać, i oczywiście tą kondycję delikatnie wzmocnić, ale nie przygotowywać się do zawodów, to właśnie taka grupa będzie dla Ciebie odpowiednia. Nie taka, która zasuwa z zegarkiem w ręku, nie ma czasu na żadne pogaduszki, tylko cały czas zasuwa. No to wiadomo, że tutaj te cele nie będą zbieżne. I tak samo odwrotnie, jeśli Twoją ambicją jest zdobywanie najwyższych miejsc na podium, no to wiadomo, że jeśli dołączysz do grupy takiej bardziej rekreacyjnej, no to Twoje cele nie będą osiągnięte, bądź nie będziesz czuć, że dążysz do osiągnięcia swoich celów. Dlatego też porozmawiaj z instruktorem, bądź to już nawet też na grupie zobaczysz, czy ta grupa jest dla Ciebie właśnie, jakie są osoby, jakie są ich wartości, co robią, czy właśnie sobie bardziej rozmawiają i ćwiczą, czy może zasuwają na maksa, ponieważ to też w bardzo dużym stopniu wpłynie na Ciebie, czy Ty będziesz dalej kontynuować te tak naprawdę zajęcia. Tak więc to jest ważne, żeby ta grupa była dostosowana również do Twoich celów i ponieważ to właśnie spowoduje, że albo zostaniesz, albo nie. Są grupy sportowe, są grupy trenujące stricte do zawodów, są grupy typowo rekreacyjne, są grupy typowo senioralno-rehabilitacyjne, bardziej z naciskiem na zdrowy kręgosłup, więc właśnie tutaj musisz sobie zobaczyć, co dla Ciebie tak naprawdę jest istotne. Kolejna rzecz, i to już niezależnie od tego, jaka to jest grupa, czy to jest rekreacyjna, czy to jest sportowa, czy jakakolwiek inna, musisz zwrócić uwagę, czy instruktor poprawia wszystkie osoby, ich technikę ćwiczeń, czy w ogóle zwraca uwagę na ludzi, czy wprowadza jakieś dodatkowe urozmaicenia, to znaczy zajęcia wzmacniające, bądź na przykład jakieś interwały, które są dostosowane do tej danej grupy, bądź jakieś ćwiczenia koordynacyjne, zabawy integracyjne. Oczywiście, jeśli to jest cel danej grupy. Jeśli celem jest stawanie na podium, no to wiadomo, że te rzeczy powinny być dokładnie dobrane do tych celów. No więc jeśli chodzi o poprawianie ludzi, to kochani, każdy powinien być poprawiany. Uwierzcie mi, że nawet na szkoleniach instruktorów, szkoleniowców zawsze są rzeczy, które można zrobić lepiej i poprawić. I oczywiście instruktor nie powinien stać nad każdym i Wy cały czas tylko wyłapywać ich najmniejsze błędy, ale jeśli w ogóle instruktor nie zwraca na to uwagę, tylko po prostu sobie rozmawia, bądź idzie z Wami i na to nie zwraca uwagi, bądź traktuje ten trening tylko jako swój trening, no to też nie jest takie do końca
w porządku, chyba że po prostu jesteście też na to umówieni, bo czasami są grupy, które chodzą sobie bardziej jako grupa znajomych i wtedy każdy tak naprawdę tam ma tą korzyść dla siebie, że ten instruktor, który prowadzi daną grupę, on po prostu też czerpie z tego korzyść taką, że sam jest na danym treningu. Z tym, że większość jednak instruktorów bardziej robi swoje treningi osobno, no i po prostu jest na tym treningu dla Was, czyli on nie musi ćwiczyć, ponieważ właśnie jest po to, żeby patrzeć, czy Wy dobrze ćwiczycie. Okay? Kolejna rzecz, dobrze, bardzo dobrze jest, jeśli na początku zajęć jest prowadzona rozgrzewka bądź po prostu ćwiczenia, które Was przygotują do tego całego marszu. Jest mobilizacja klatki piersiowej, jest podniesienie delikatne tętna i no to przede wszystkim takie dwie rzeczy, po prostu, żeby to Wasze ciało było przygotowane do tego, co się wydarzy później. Nie jest dobrze, jeśli instruktor mówi, a dobra, to tylko marsz, no to na początku sobie pójdziemy troszkę wolniej, tak rozgrzewkowo, a później zaczniemy iść szybciej. Jednak ta rozgrzewka jest istotna nawet dla naszej psychiki, nawet dla naszego mózgu, żeby wiedział, że tu jest początek treningu i teraz koncentrujemy się na treningu. I analogicznie na sam koniec powinny być ćwiczenia wyciszające. Może to być na przykład rozciąganie, czyli stretching. Mogą być to na przykład jakieś ćwiczenia oddechowe bądź jakieś medytacyjne. To też w zależności od instruktora, ponieważ już dobry instruktor na pewno ma to wypracowane, ale właśnie na początku, żeby rozpocząć trening, powinna być rozgrzewka, a na końcu, żeby ten trening zakończyć, również w Waszej głowie, to powinien być właśnie ten stretching. Następną istotną rzeczą to jest to, żeby zwrócić uwagę, czy wszyscy chodzą z prawidłowymi kijami, z profesjonalnym sprzętem. Czy na treningu, do którego chcecie dołączyć, wszyscy mają kije do Nordic Walkingu, czyli takie z odpowiednią rękawiczką, czy na przykład część osób sobie chodzi na kijach do trekkingu, część na jeszcze jakichś innych kijach, bo jeśli tak jest, kochani, no to tutaj trochę nie ma złudzeń. Generalnie jeśli część grupy chodzi tak, druga tak, to są tylko takie marsze dla wyjścia. Nie mówię, że one są niewartościowe, bo na pewno też wyjście z domu, jeśli ktoś ma taki cel, jest wartościowe, ale na pewno tam szału z techniką nie będzie. Dlatego bardzo dobrze jest, jeśli na danej grupie wszyscy mają odpowiedni sprzęt. I nie mówię o tym, że byście musieli od razu kupić sobie ten sprzęt, ponieważ dobry instruktor ma torbę z kijami i wypożycza ten sprzęt, po prostu te kije na zajęcia. I to już niektórzy wypożyczają. Ja nie znam w zasadzie osób, które wypożyczają za kasę. Wiem, że kiedyś były takie praktyki, a teraz z tymi instruktorami, z którymi ja mam kontakt, to nie słyszałam o tym, żeby oni brali dodatkową kasę za to, że wypożyczają kije, ale oczywiście może się tak zdarzyć. Ale mimo wszystko to i tak jest lepiej niż jak chodzicie na trekkingach, bo wtedy na bank te nieprawidłowe wzorce ruchowe nabędziecie i potem bardzo trudno będzie Wam właśnie z tego wyjść. Dlatego prawidłowe kije do Nordic Walkingu są istotne. Jeśli nie wiecie, jakie to są, to jest taki odcinek, w ogóle mój pierwszy odcinek, który nagrywałam, jest o prawidłowych, odpowiednich kijach do Nordic Walkingu. Myślę, że będę musiała trochę odświeżyć ten odcinek, ale to później. Ale jak chcecie się dowiedzieć, to jest ten odcinek gdzieś tutaj dorzucony w dole. Kolejna istotna rzecz to jest to, czy instruktor jest przygotowany do zajęć i powiem Wam, że nie zawsze, jeśli to jest doświadczony instruktor, no to ciężko Wam będzie tak naprawdę to ocenić. Jedynie możecie zobaczyć, czy faktycznie na przykład czy mówi spójnie, czy to, co mówi, jest zrozumiałe, czyli ta jego komunikacja jest dobra i wszyscy wiedzą, co mają robić.
Nie przerażajcie się, a nawet cieszcie się, jeśli instruktor na treningu ma kartkę z rozpisanym treningiem, bo to oznacza, że naprawdę się przygotowywał na Wasz trening. Jeśli ktoś nie ma kartki, to nie znaczy, że się nie przygotowywał, ale jeśli ma kartkę, to na pewno to jest na 1.000.000%, że myślał konkretnie o Waszej grupie i się do tego przygotowywał, więc kartka na zajęciach to jest ok. I tak samo w drugą stronę, jeśli jesteś instruktorem, no to też się nie bój używać kartki z rozpiską, ponieważ to nie świadczy o tym, że po prostu, nie wiem, jesteś mało doświadczonym instruktorem i nie zapamiętujesz treningów, tylko właśnie dobrze to o tobie świadczy. Zazwyczaj jest tak, że jeśli nie mamy rozpisanego treningu, i to tak ma każdy instruktor, to prędzej czy później wchodzimy w rutynę, czyli zaczynamy robić te rzeczy, które są dla nas najłatwiejsze tak naprawdę i one bardzo często powracają. Czasami, jeśli jest przygotowany instruktor i są podobne elementy, to one mają jakiś cel, tak? Nie chodzi o to, żeby za każdym razem na treningu wymyślać coś nowego, ale jeśli coś jest sprawdzone i działa, no to trzeba z tego korzystać. To jest jasna sprawa. Ale wiadomo, że jeśli jest przygotowanie do tego treningu, to są często po prostu nowe, różne, ciekawe rzeczy i ten trening po prostu też będzie dla Was bardziej urozmaicony. Kolejna rzecz, no to jest to, że fajnie, żeby instruktor wprowadził nowe osoby do grupy, ale nie wiem, czy dobrym pomysłem jest to, żeby mówić: o, dzień dobry, dzisiaj na grupie mamy nowe osoby, Kasię i Ulę, wielkie brawa dla nich. Być może dla niektórych to jest ok, a być może po prostu będzie to dla tych osób mocno krępujące. To też może warto zobaczyć od osoby, bo nie wszyscy lubią, że jak tak po prostu jest na nich cała skoncentrowana uwaga. Ja myślę, że dobrym pomysłem jest to, że na grupie wszyscy są ze sobą po imieniu, na ty, niezależnie od tego, czy ktoś ma, nie wiem, 16 lat czy 70 lat, to po prostu na treningu, jeśli są na jednej jednostce treningowej, to wszyscy są po prostu ze sobą po imieniu i oczywiście na samym początku pytamy albo mówimy, że u nas jest taki zwyczaj, że wszyscy są po imieniu i uwierzcie, od 15 lat mamy grupę Marsz po Zdrowie. Nigdy nie spotkaliśmy się z tym, żeby ktoś miał do tego jakieś obiekcje, dlatego nie bójcie się po prostu o tym mówić i tak samo zwracajcie uwagę pomiędzy uczestnikami, bo oni często po prostu nie są w tym trybie, że są z osobami dużo starszymi, bądź nawet nie starszymi, tylko po prostu innymi dorosłymi osobami po imieniu, to zwracajcie uwagę. Pamiętajcie, jesteśmy kochani ze sobą po imieniu, to jest Kasia, to jest Ula i też używajcie po prostu imion, ponieważ nic nie brzmi lepiej w ustach innej osoby, jak właśnie nasze prawidłowo wypowiedziane imię, tak? Więc to na pewno sprawi, że nowe osoby poczują się taką jednością. I też nie bójcie się zwracać nowym osobom uwagi, ale oczywiście nie, że cały czas ta uwaga jest skierowana na konkretną jedną bądź dwie osoby, tylko po prostu raz jedna osoba, raz druga, trzecia, czwarta, 10, 15. Oczywiście pamiętajcie również o tym, żeby mówić dobre rzeczy. Jeśli ktoś idzie ładnie, no to dlaczego nie mielibyśmy go pochwalić? To na pewno też jest bardzo fajne. Kolejna rzecz, też istotna, na zajęciach musi być pozytywna atmosfera. Musi być taka miła, życzliwa, wtedy naprawdę dużo chętniej się idzie na taką grupę. Musi być oczywiście życzliwie, musi być również motywująco, ponieważ wy tak naprawdę, ale też instruktorzy powinni po tym treningu czuć się naładowani pozytywną energią. Powinniśmy się czuć lepiej, ponieważ właśnie po to tam idziemy, żeby czuć się lepiej. A jeśli mamy na grupie ciągłe narzekania, jak mi się nie chce, jak jest źle, a tu jest tak źle, a tam tak, no to wiadomo, że to już potem
takiej atmosfery jakby nie chce się iść. I też pamiętajcie, że przyciągamy te osoby na konkretnych wibracjach, w konkretnej aurze. Tak więc jeśli instruktor będzie narzekał, jeśli będziesz narzekać, jeśli jesteś instruktorem, to przyciągniesz do siebie osoby, które też narzekają. I cały ten wasz marsz będzie polegał na jednym wielkim narzekaniu. Dlatego jeśli ty będziesz na odpowiedniej, pozytywnej energii, to też zobaczysz, że zostaną z tobą osoby, które również są na tej pozytywnej, wysokiej wibracji i razem stworzycie naprawdę coś cudownego, że jak wyjdziecie z tych zajęć, to każdy będzie po prostu właśnie miał tą moc na cały dzień, na całą dalszą część dnia, a nawet tygodnia. Co kolejnego, na przykład punktualność. To też jest dobra cecha instruktora, żeby był punktualny, czyli to oznacza, że powinien przyjechać chociaż te 5 minut przed zajęciami, żeby ogarnąć, że tak powiem, na przykład biuro, czyli karnety, kasę, jakieś po prostu rozmowy. I też bardzo dobrym pomysłem jest to, jeśli instruktor od razu nie ucieka na kolejne zajęcia bądź do domu. Wiem, że to czasami nie jest takie do końca możliwe, szczególnie jeśli instruktorzy mają napięty taki grafik, że za chwilę rozpoczynają kolejne zajęcia, ale na pewno fajnie jest, kiedy no właśnie ma tą chwilę po zajęciach, żeby porozmawiać, rozwiązać jakieś tam problemy albo odpowiedzieć na dane pytania. To na pewno buduje o wiele bardziej relacje. W związku z tym, że prowadzimy zajęcia tak naprawdę w lesie, no to, a nie na sali, bo na sali jest jakby o wiele łatwiej, no bo masz jedną salę, przychodzisz do tej sali, obojętnie czy ktoś ćwiczy wolno czy szybko, no to tutaj jakby nie stanowi to żadnego problemu, ponieważ jesteś w danym miejscu. Natomiast treningi Nordic Walking się charakteryzują tym, że zmieniasz cały czas miejsce. Tak więc dobrze, jeśli instruktor zna dane miejsce, zna trasę, zna lasek, żeby się po prostu w tym nie zgubić i ewentualnie zna jakieś skróty, czyli jeśli idzie cała grupa, no ale są osoby wolniejsze, to po pierwsze dobrze, żeby instruktor wiedział, co zrobić, żeby tą grupę co jakiś czas przynajmniej połączyć, żeby wszyscy mieli wrażenie, że są dopilnowani, przypilnowani, że idą po prostu razem. Ale też czasami nawet zna skróty i szybsza część ekipy może pójść pełną trasą, natomiast ta ekipa troszkę, która idzie wolniej, może po prostu wtedy pójść sobie jakimś konkretnym skrótem, więc to na pewno jest wielki plus, jeśli instruktor zna teren. Jeśli to są zajęcia wyjazdowe, bo czasami tak się zdarza, że są różne aktywne weekendy, o czym za chwileczkę powiem, no to wtedy też dobrze, żeby ktoś po prostu znał tą trasę, bądź żeby chociaż była jakaś mapa, żeby się nie zgubić. Może to być jakaś aplikacja, bądź zwykła po prostu mapa, bądź osoba, która jest z tego terenu, bo czasami tak jest, że są instruktorzy inni z danego terenu, którzy bardzo chętnie przyjdą i razem nawet potowarzyszą w tych zajęciach. I tutaj też od razu przechodzę trochę płynnie do kolejnej rzeczy, czyli zobaczcie, czy to są tylko konkretne treningi, czy ta grupa tworzy z innymi grupami taką całą społeczność Nordic Walking, która razem wyjeżdża na przykład na zawody, bądź na różne aktywne weekendy, bądź celebruje różne święta, typu na przykład spotkania takie świąteczne, czy na przykład, nie wiem, spotykają się razem wspólnie chodząc do kina i tak dalej, ponieważ to jeszcze bardziej Was scementuje z tą grupą. Jeśli oczywiście poczujecie te wibracje właśnie razem, bo nie wszyscy oczywiście tego potrzebują. Jest część osób, która po prostu najważniejsze dla niej są treningi, raz w tygodniu chce poćwiczyć, no i potem wraca do swojego domu, do swojej rodziny, do dzieci i tak dalej, ponieważ sporo ma tych rzeczy, ale są też osoby, które
bardzo fajnie budują daną społeczność. Naprawdę można to już aż porównać wręcz do grupy przyjaciół bądź nawet rodziny. I to też jest bardzo, bardzo fajna rzecz, ponieważ później, jeśli masz jakiś problem już w zupełnie innej kwestii niż ten trening, no to jeśli masz taką grupę przyjaciół, grupę osób, z którymi się świetnie rozumiesz, z którymi świetnie Ci się spędza ten czas, no to wiadomo, że również jeśli masz jakiś kłopot, problem, to też tam o wiele łatwiej będzie Ci znaleźć rozwiązanie, więc dostajesz trening, dostajesz ten zdrowy tryb życia, ale dostajesz też drugą rodzinę, tak naprawdę można, myślę, że tak w wielu sytuacjach powiedzieć. No i kolejna też rzecz, co jest istotne, no to fajnie, jeśli instruktor danej grupy, trener, i dla niego ważny jest zdrowy styl życia, czyli na przykład odpowiednie jedzenie, robi też swoje treningi, bądź na przykład regeneracja jest dla tej osoby istotna, ponieważ ona też będzie Was tak prowadzić właśnie pod trochę swoim kątem. Będzie mówiła, co warto jeść, czego warto nie jeść. I pamiętajcie, że przy takich osobach gromadzą się inne osoby, które mają podobne wartości, i im więcej w Waszym otoczeniu będzie osób o właśnie takich wartościach, to będzie to dla Was później już takie totalnie naturalne. Na przykład, że nie wiem, na imprezie fajniej jak jest zdrowe ciasto niż takie zwykłe, niezdrowe ciasto, bądź nawet jakaś sałatka, bądź no jakby chodzi o to, że później ten styl życia będzie to dla Was takie normalne i oczywiste, że na przykład do oglądania jakiegoś filmu nie weźmiecie zawsze chipsów i niezdrowych przekąsek, tylko na przykład marchewkę pokrojoną bądź paprykę z jakimś zdrowszym sosem, i to nawet będzie dla Was coś takiego i oczywistego, i nawet będzie to też budzić w Was taką radość, że możecie dla swojego organizmu zrobić coś dobrego i inni ludzie będą traktować to wokół Was normalnie, a nie jak jakieś po prostu dziwactwo, że daj spokój, przecież ćwiczysz tak ciężko, no to co, nie możesz sobie teraz zjeść 4 Snickersów? No nie, bo właśnie dlatego ćwiczysz, żeby to życie było zdrowsze, a nie żeby później sobie dodać jakieś syf no i wiadomo, dużo rzeczy zaprzepaścić. Dlatego im więcej takich osób, im Wasz trener, trenerka, instruktor, instruktorka jest bardziej zafiksowany na to i ma wśród swojego otoczenia takie osoby, tym Wy też łatwiej przyjmiecie właśnie to dla siebie jako normę i być może nawet wprowadzicie to dalej do swoich rodzin. I jeszcze na koniec kilka takich porad, można powiedzieć, które pozwolą Wam wytrwać w tych treningach jak najdłużej. Jeśli rozpoczynacie tą przygodę właśnie z kijami, bądź jeśli kilka razy już rozpoczynaliście, ale z jakiegoś powodu ją kończyliście, to może tutaj też Wam się to przyda. Pierwsza rzecz, według badań, jeśli gdzieś jesteś mniej niż 2 razy w tygodniu, to o wiele łatwiej Ci jest zrezygnować z danego miejsca. Czyli jeśli gdzieś przychodzisz na trening, bądź spotkać się z danymi osobami w tym konkretnym miejscu 2 razy bądź więcej, to o wiele trudniej Ci będzie z tego zrezygnować. Kolejna rzecz, no to ustal sobie ten czas na te treningi, że on jest po prostu święty, że to jest czas dla Ciebie i niezależnie co by się działo, to Ty jesteś na treningu. Wiadomo, jeśli, no nie wiem, byłby jakiś kataklizm, no to nie, ale w każdej innej sytuacji, nawet jeśli ktoś Cię o coś prosi, to powiedz, ok, nie ma sprawy, ale po tym czasie. Tutaj kończę trening, tu zaczynam trening. Naprawdę powiem Wam, jest to bardzo ważne, ponieważ jeśli 2 razy nie będzie Was na treningu, no to potem jest
o wiele łatwiej wymyślić sobie jakąkolwiek wymówkę, żeby już znowu nie być znowu, no i Wasz nawyk po prostu regularnego ćwiczenia siądzie. Tak więc to jest naprawdę bardzo istotne, żebyście ten czas sobie zarezerwowali i powiedzieli rodzinie, mężowi, dzieciom, wnuczkom, komukolwiek, że to jest czas na Wasz trening i tutaj po prostu jakby chociaż nie wiem co się działo, no to idę na trening, a potem oczywiście spoko, mogę pomóc, oczywiście jeśli możecie, nie? Kolejna rzecz, nie bój się pogody. Ona zawsze wygląda gorzej przez okno. Jak idziesz na trening, to w dużej większości przypadków, bym powiedziała 99,9%, wszyscy mówią, no nie chciało mi się wyjść, bo taka pogoda za oknem leje i tak dalej i w ogóle jest tak zimno, ale to wcale nie jest aż tak źle. W sumie w lesie trochę mniej pada, mniej wieje, ubrałam się ciepło, się rozgrzeliśmy na treningu, tak więc powiem Wam, że ta pogoda wygląda o wiele gorzej za oknem, a jak już wyjdziecie na ten trening, no to już jest o wiele łatwiej. Tak naprawdę nie trening jest trudnością, tylko wyjście na ten trening. Tak więc musimy zrobić jak najwięcej rzeczy, żeby po prostu wyjść, przygotować sobie ubrania wcześniej, żeby one też nie były dla Was wymówką, powiedzieć innym, że idę na trening i nie mam je w tym czasie i nie patrzeć, co się dzieje za oknem, bo oczywiście jak jest piękna pogoda, to wtedy nie ma problemu z naszą, powiedzmy, motywacją, gorzej jak ta pogoda jest, no taka Wam powiem, taka se, ale jeszcze raz powtarzam Wam, za oknem ona zawsze wygląda gorzej, jak już jesteście na miejscu, to naprawdę jest o wiele lepiej, a wtedy dobrze się czujecie, że zrobiliście, że wyszliście. Wasza dopamina się podbija do góry i po prostu jest o wiele fajniej. Kolejna rzecz, na niektórych działa, myślę, że na większość, na mnie na pewno działa. Jeśli kupisz sobie fajne ubrania, fajną kurtkę, fajne buty, fajne kije, jakiś gadżet, to na pewno łatwiej Ci będzie po prostu wyjść z domu, nawet tak po prostu dla siebie. Nie chodzi o to, żeby inni patrzyli, jaką mam świetną kurtkę czy ubranie, tylko bardziej po prostu dla siebie. Jeśli dobrze będziecie się czuli, fajnie będziecie wyglądać, to będziecie mieć też większą pewność siebie. Jeśli będziecie mieć większą pewność siebie, to będziecie mieć taką lepszą, mocniejszą determinację, żeby wyjść, żeby poćwiczyć, no i to właśnie Was nawet będzie nakręcać. Tak więc nie żałujcie, jeśli możecie pozwolić sobie na jakiś wydatek, no to pozwólcie sobie i to Wam przecież, jeśli kupicie coś dobrego jakościowo, to będzie Wam służyć na dłuższy czas. I jeszcze ostatnia taka rzecz, no to według badań osoby, które przez pierwsze 3 miesiące ćwiczą regularnie i często, to pozostają w tym nawyku treningowym już później na dłuższe miesiące, nawet na lata, ponieważ no, u nas też w grupie są osoby, które chodzą z nami już 15 lat, tak więc można, tylko trzeba po prostu odpowiednio to sobie rozplanować, zobaczyć dni, które Wam pasują, trener, który Wam pasuje, cel, który Wam pasuje, ekipa, która Wam pasuje, no i wtedy po prostu nie ma rzeczy niemożliwych. Szukajcie trenerów, którzy płoną, ponieważ żeby kogoś rozpalać, no to sam musisz płonąć. Dziękuję Wam, kochani, bardzo za uwagę. Miało być krótko, ale chyba nie było aż tak bardzo krótko. Za 2 tygodnie, w czwartek o godzinie 19 znowu się spotykamy. Jak chcecie, to zasubskrybujcie, będzie mi na pewno bardzo miło i oczywiście widzimy się na ścieżkach, na różnych imprezach, na zawodach, które już niedługo się rozpoczną i na pewno to minie bardzo szybko. Do zobaczenia, buziaki, pa pa! Kochani, jeszcze jedna rzecz, o której Wam zupełnie zapomniałam powiedzieć, a jest dosyć istotne, to jeśli nie macie jeszcze takiego instruktora, grupy, to poszukajcie pod takim adresem www.znajdźinstruktora.pl. Są tam instruktorzy Nordic Walking Poland, których po prostu polecamy i tam po prostu szukajcie, jeśli chcecie
rozpocząć przygodę z Nordic Walkingiem. Do zobaczenia. Pa, pa!